Witam. 8 grudzień 2023 rok i właśnie była ta sama co wczoraj, czyli bliźniąt. I też pytanie jednej z osób, znaczy nie pytanie, tylko wyjaśnienie pewnych spraw komputerowych. Ja na komputerach się w ogóle nie znam, znaczy na tych potężnych. Czasami pracuję akurat na stacji roboczej Dell. Mam oprócz tego tam Acera, komputer już starutki i przeżyłem tych komputerów jeszcze dwa. No, pierwszy mój komputer to taka maleńka Toshiba. A jeszcze wcześniej otrzymałem od koleżanki, nawet nie wiem jak się nazywał, był metalowy cały. Nie wiem, czy on miał 120 pamięci. Była bardzo zaskoczona, że tyle kosmogramów na nim zrobiłem. Żałuję, że go nie mam, no ale tak się stało, że go nie mam. Czy jeszcze jakiś był komputer? Tak, jeszcze był HP, ale tego HP nie mam, ponieważ płyta mu pękła, coś się stało i jego naprawdę zajechałem. To jest prawda. Teraz, jeżeli to, co mówię, że w Gdańsku jest największy komputer, to wiem od osób, które zajmują się komputerami. I dlaczego mówiłem o Seattle? W Seattle są wszystkie nasze dane. Jeżeli chcesz znaleźć swoje drzewo genealogiczne, to znajdziesz sobie w Seattle. To jest... ja nawet nie wiem, jak ta strona się nazywa, ale tam mają kompletnie no nasze wszystkie dane. Nie chcę o tym mówić tutaj na forum, dlatego że to jest zbyt dziwne. Niektórzy o tym w ogóle nie wiedzą, inni wiedzą, jeszcze inni w ogóle ach i och. Kiedyś zaskoczyłem profesora Leszka Weresa, że trochę więcej wiem niż by się wydawało i on się zdziwił, że ja tak dużo wiem na ten temat. I następny komputer jest na Filipinach i jeszcze na pewno gdzieś jest. Teraz nasz komputer, ten, który jest w Gdańsku, szczytuje nasze dane. To znaczy, jak dzwonisz z telefonu, to zapisuje te informacje. Wszystkie informacje, tylko nie wiem, ile one lat są przechowywane. Ja słyszałem, że 5, ale czy to prawda? Nie wiem. Nie wiem zupełnie. I tylko tyle wiem. Gdzie podejrzewam, że jeden z najsilniejszych komputerów powinien być w Szwajcarii. Ale czy to prawda? Nie jestem pewien. Ale ze względu, na badania fizyki, ten akcelator, chyba tak to się nazywa. My z kolei mamy ten zegar kwasarowy, który jest w Gdańsku również. No mamy jakieś osiągnięcia, przecież przypomnij sobie Optimus. Optimus był jedna z najlepszych firm informatycznych i w ogóle wprowadzająca komputery, więc my naprawdę, i w dodatku Atari było stworzone przez rodzinę, która mieszkała na ulicy Piotrkowskiej. No więc i to Atari właściwie nie przeżyło, tak? I tyle wiem. Jeszcze tam może jakbyś była jakaś dyskusja, to może coś bym sobie przypomniał. I naprawdę gdzie, jakie, o co chodzi, te moce obliczeniowe. Mnie najbardziej irytuje teraz ta sztuczna inteligencja. Powód numer 1. Ja mam ten film, tylko nie pamiętam, jak on się nazywa. To jest pierwsza zanimowana historia, tylko nie tak Disney, tylko tam nie ma żadnych rysunków, tylko animacja jest, która już jest na poziomie, tak, że można się zastanawiać, coś takiego jak Avatar. Avatar też tak jest zrobione. Te postacie
są przecież to wymyślone, tak? I czytam jakoś, ja nawet nie wiem, jak awatar jest zrobiony. Od tego trzeba na tym skończyć. I w tej chwili dziennik w Chinach jest prowadzony przez automat. Więc wiesz, ktoś pisze na maszynie tam jakiś tekst i ten rysunek, czy no nie wiem jak to nazwać, zaczyna mówić. Wiesz, i widzisz człowieka, ale to nie jest człowiek. To jest maszyna. Teraz ostatnio pokazały się, że mogę zrobić sobie zdjęcie i mówić w każdym języku. Mogę mówić, może ktoś mówić moim głosem. Wiesz, wszystko to jest przyjemne, tylko że ja jestem wzrokowcem. Ja świetnie pamiętam niektóre zdarzenia, wiesz, wydarzenia. Nie pamiętam twarzy, ale ja rozpoznaję ludzi, nie uwierzysz po czym, po zębach. Ja jak się przyglądam, to patrzę na usta, patrzę na zęby, patrzę na brwi, potem rozpoznaję. Jeżeli ktoś by, na przykład jeżeli znam kogoś bardzo dobrze i na przykład ma sztuczną szczękę, czy sobie stworzył implanty, no to wtedy się tak zastanawiam, czy to jest ta osoba na pewno. Była taka historia, że z koleżanką. Ona przyjechała, uśmiechnęła się tam coś, ja tak się przyglądam i w pewnym mówię, coś ci się w twarzy zmieniło. Ja mówię, uśmiechnij się. Ja mówię, zęby. Ona mówi, jesteś fantastycznie spostrzegawczy. Dlaczego? Dlatego, że moja mama była stomatologiem, tak. No i to jest numer 1. Mój ojciec też zajmował się protetyką i chirurgią szczękową, i też był stomatologiem, tak. Lekarzem. I to trzeba odróżniać. W tej chwili powstali dentyści, ale dentysta nigdy nie był lekarzem. Dentysta był technikiem. I ja z tym się nie mogę zgodzić, że są lekarze dentyści. Nie ma lekarzy dentyści, to są stomatolodzy. To jest zupełnie inna kwestia. No ale dobrze, zostawmy to, bo to są... I dziwię się, że wpuścili się tak, no bo w takim razie protetyka, czyli ten protetyk jako dentysta, bo on jest dentystą, byłby lekarzem, a on jest protetykiem. No więc jaki on ma zawód? Protetyka? Protetyka to jest zupełnie jeszcze inna dziedzina, bo on wtedy może robić dłonie, on może robić nogi, a nie zęby, tak? Ten garnitur, tak? Czy ten, no teraz implanty, tak? Ale dentysta, na przykład inżynier, przypuśćmy, medycyny, tak? Są tacy. Oni pracują przeważnie na maszynach. I to na bardzo poważne, sztuczne serce, potem dializę i tam jeszcze. Ale nie pamiętam gdzie, czy w Niemczech, czy gdzieś jest taki wydział. Nie wiem, czy w Łodzi nie powstał już też ten wydział, który robi porcelanę. I z tej porcelany wytwarza się kość. Ale to też nie są po prostu dentyści, tak? Czyli to nie są te osoby. Dopiero te osoby, które się zajmują zębami, czy protezkami, czy właśnie implantami, to faktycznie to są dentyści, jako technicy, ale zakłada protezkę, czy jakąś szkieletówkę, czy tam jeszcze, no mnóstwo tego jest, mosty, nie mosty, pełno tego jest, czy korony chociażby. Lekarz nie kuje koronę. Koronę kuje dentysta.
To jest gabinet dentystyczny, to jest protetyczny. Inaczej mówiąc, dawniej jak się wchodziło do gabinetu dentystycznego, wchodziło się tam i robiło się korony, mosty, mnóstwo rzeczy. A w tej chwili, i co najciekawsze, że na YouTube, na Facebooku jest pokazany gabinet stomatologiczny, taki szkolny, i jest napisane dentystka. To nie jest dentystka, to była lekarka. To jest zupełnie inny stopień. Zupełnie inny stopień. Ja tego nie rozumiem, że lekarze, stomatolodzy dopuścili do tego. Przecież lekarz stomatolog leczy ślinianki, leczy przyzębia, co nic nie ma wspólnego z zębem. Całą jamę ustną, aż do migdałków, należy do lekarza stomatologa. Stoma, otwór, twarz, właściwie otwór gębowy. Nie mogę się z tym pogodzić, po prostu nie mogę, nie dlatego, że coś tam, tylko mam wielki szacunek do lekarzy stomatologów, dlatego, że to jest ogromna odpowiedzialność, może dzisiaj mniejsza, ale to przez to, że dorwały się nieuki, dorwały się, był taki okres, że po prostu za moich czasów stomatologia było wstyd iść na stomatologię. Medycyna była ważniejsza. Może dlatego nie poszedłbym na stomatologię. Może stomatologię, nie mogę powiedzieć, że znam, ale wiem więcej niż nie. Na przykład ostatnio jest takie wmawianie, że kanałowe leczenie to nie jest dobre, to tamto, we dziesiąte. No nieprawda. I nieprawda, że kanałowe leczenie. Implant jest bardzo podobny i może implant być odrzucony. I co wtedy? Wtedy pozostaje, nie daj Boże, jak jest szczęka zdewastowana, to zostaje proteza tylko. I to jeszcze proteza, na przykład są osoby, które są uczulone na akryl, który jest w protezie, czy na te masy, i trzeba szukać różnych sposobów. Przecież szkieletówka to jest najstarsza proteza na świecie. Ta szkieletówka, ta złota, taka z metalu, ona była odlana po raz pierwszy chyba w Petersburgu albo gdzieś, jakiś jubiler odlał, i to były, dlatego Rosjanie uwielbiają te złote zęby. Tak jak się uśmiechną, to cały garnitur złotych zębów. Jak ja byłem w Rosji, słuchajcie, to specjalnie szli, żeby im robić koronę. Specjalnie, to po prostu, to była hańba nie mieć złotego zęba. Dwójka, kieł, jedynka rzadko, ale bardzo często. No więc słuchajcie, to jest paranoja. No wtedy jak się uśmiechną, to musiał być złoty ząb. Wstyd. Ja dzisiaj u nas w Polsce dawało się korony złote na tylnie zęby, na żuwacze. I dlaczego? Dlatego, że to jest tak, jeżeli się założy złote lub te białe, to metal chyba Wipla, czy Dipla albo Wipla. Nie pamiętam już naprawdę, czas minął. I ten metal, jeżeli musi być ten sam metal, bo zaczyna być smak w ustach i bardzo niebezpieczne. Jak ktoś ma platynową na przykład wstawkę, przypuśćmy gdzieś tam w kościach, czy jeszcze jakąś inną, to właściwie wszystkie plomby, wszystkie mosty, wszystko powinien wyjąć i założyć. Co jest z implantami, nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to jest. Czy one są obojętne dla zdrowia? Nie wiem. Na ten temat nie umiem odpowiedzieć. Dzisiaj są modne. Podejrzewam, że długo nie będą modne. Wiem, że są prace nad zarodkiem zęba,
mój ojciec pracował nad tym całe swoje życie, nad tym zarodkiem zęba, a przede wszystkim, no ja kiedyś opowiadałem o tym, i że to Niemcy w obozie koncentracyjnym pracowali. Autentycznie mój ojciec jako PO lekarz pracował z takim Niemcem. I teraz ostatnio usłyszałem, że w Wielkiej Brytanii znaleziono ten zarodek zęba, czy wytworzono. I żałuję, ale dźwiękowo było to niemieckie nazwisko. Nie jestem, na przykład chętnie bym zapytał się tego człowieka, czy jego ojciec nie mieszkał kiedyś na terenie Polski w czasie po okupacji. Po okupacji, bo on tutaj miał, no jak to musiał odsiedzieć. I to był przemiły facet. Bardzo dużo mojego ojca nauczył, także, ale jednak z obozu koncentracyjnego. To trzeba pamiętać, że te osoby, które wiedzą cokolwiek o tych rzeczach, to jest po prostu zwykła tragedia. Teraz następna sprawa. Tutaj ktoś też napisał, czy ja jestem, jakim znakiem jestem. Od pewnego momentu w ogóle nie mówię, jakim jestem znakiem. Rzadko kiedy mówię, moi uczniowie wszyscy wiedzą, ale nie to tylko lojalność. Ja zawsze tłumaczę, że lepiej nie. Dlaczego? Słuchajcie, siedzę na wykładzie razem z moim kolegą na zjeździe, ale nie tym, zupełnie innym. I było tam 6 prelegentów. I tak, mówi, teraz przyjdzie ten, to ryby są. Daj spokój. Co on tam wie o astrologii? Ale gadał. Ten, nie, co ty, bliźnięta, będzie plut, gdzie dobrze się jego słucha, ale tylko słucha. Ile faktów powie, nie, daj spokój. A ten? Mówi, przecież ten to jest rak. Nic się od niego nie dowiesz. Plecie pleciuga byle długo. Mówi, posłuchaj jego, naprawdę szkoda czasu. A nastroje, a wprowadzi taki nastrój tajemnicy i taki to. Przychodzi akurat profesor Leszek Weres. Mówię, a Leszek? A ja mówię, profesor? Mówi, daj spokój. Byk? Ten chowa tajemnicę, ten powie tyle, ile wiesz, o co chodzi. On tam za dużo nie cedzi. I faktycznie jest taka zasada, której ja się nauczyłem od profesora Leszka Weresa, że jak mamy wykłady, jak mamy zajęcia, to tylko o 3 rzeczach mówimy. Nie mówimy więcej. Czyli trygon. Nie mówimy więcej, dlatego że jeżeli powiemy 4, to jest kwadratura, jeżeli 5, to jest pentagram. I teraz wyobraźmy sobie. Możemy mówić potem dalej też, aż dojdziemy do kwinkunsa, ale zostawmy to, bo to jest rozeta kwinkunsa. Tylko tak, jeżeli jedną rzecz powiemy, to jest niedosyt. 2 rzeczy, jeżeli powiemy, no to jest baran, byk. Jeżeli powiemy 3 rzeczy, to są bliźnięta. Tak? I to jest już trygon. Więc wspomaganie, więc łatwiej jest wytłumaczyć w pewnym sensie trygon, bo wszyscy chcą wiedzieć, jak to jest. I tymi trygonami bardzo łatwo, tak jak teraz są, tak jak dzisiaj są te bliźnięta, właśnie w bliźniętach można bardzo łatwo wytłumaczyć, a jak się przejdzie do kwinkunsa, że są 2 najważniejsze kwinkunsa. To jest panna i skorpion. Ja kiedyś tutaj napisałem, że to są 2 najbardziej znienawidzone znaki, bo w rzeczywistości tak. Dlatego, że kto lubi pracować, to jest panna, tak? A pogranicze życia i śmierci to jest skorpion. Albo bankowość. No więc, a wiecie, że banki zarabiają na pieniądzach, więc tam jest sekstyl. No więc to jest takie no po prostu. I zaczęła tam
Opisy są tak śmieszne, że po prostu czasami osoby, które wchodzą tak sobie tutaj, nie pojmują w ogóle, czym jest astrologia. To jest najciekawsze. W ogóle o astrologii to jest tak. Wie pan, no to pan jest taki, 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 taki. No przecież to sobie można, przepraszam, ale w głowę szczelić. Nie jest taka prawda. Nie ma dwóch identycznych osób. Po pierwsze, to trzeba naprawdę mieć wielką wprawę, żeby komuś coś powiedzieć. Przecież moi uczniowie już mają 10, niektórzy mają nawet 20 lat praktyki i w ogóle nie zajmują się interpretacją. Dlaczego? To jest numer jeden, najważniejsza rzecz. To, co wczoraj tłumaczyłem tutaj tej pani, która też chce się uczyć astrologii, jej powiedziałem, że nauczę jej astrologii tej zawodowej, tej, którą ona będzie wykonywać zawód. A potem z czasem może sobie ją poszerzyć, bo zawodowa astrologia to jest coś takiego, jak patrzycie, na przykład wędkarze z tego korzystają, kalendarz na łowienie rybek. Biodynamika w rolnictwie. W medycynie też jest. Przeważnie używają to położnicy. W tej chwili nie, ale także komendanci, na przykład policji przed wojną, znali doskonale tą astrologię, bo oni wiedzieli, kiedy w pełni, jak w nów, potem te dwie kwadratury, w której co, ile ludzi wystawić, ile to nie jest tak jak teraz, że idźcie sobie tam i tam wypisze jakaś tam sekretarka. Nie, to jest ogromna wiedza. I na przykład też nauczyciele były tak zwane, nie pamiętam jak to się nazywało, ale coś takiego jak harmonogramy, czyli coś takiego jak, teraz jak to się nazywa, biorytm. I kiedy uczyć czego, jakiego przedmiotu, przed wojną to było. I tym przede wszystkim, kto tym rządził? Dyrektor szkoły. Nie wszyscy nauczyciele wiedzieli. Zresztą, żeby być dyrektorem szkoły, trzeba było mieć ogromną praktykę, a dzisiaj to tam ledwo studia skończy, wolny etat i jest dyrektorem. Dlatego to szkolnictwo tak podupada. Dlatego medycyna tak podupada. Dlatego policja jest taka, jaka jest. To jest tak, no i teraz każdy z tych zawodów tak jakiś jest, a wiecie o tym, że najważniejszy jest czas, czyli Chronos, czyli Saturn. Kto korzysta z Saturna? Kolej. Jeżeli się pociąg spóźnia, to my przepraszamy za spóźnienie pociągu 15 minut. Pipum, pipum. Jeszcze raz przepraszamy, pociąg opóźni się nie 15, a już 20 minut. Pipum, pipum. No przecież i człowiek tak siedzi na tej stacji, wjeżdża na peron nie 23, tylko 44. A gdzie jest 44 peron? Ola Boga. Jestem na 23, a tutaj na... No przecież można... Ale nawet jak są tylko dwa perony, a jeszcze przejście jakieś podziemne albo... I siedzisz z tymi walizkami albo z dzieckiem jakimś małym, z wózkiem, przemieść się. Bo ci wtedy powiedzą, kiedy pociąg już wjeżdża i właściwie za 3 minuty odjeżdża. No przecież to jest parodia. No i właśnie to jest Saturn. Kiedy jest wszystko uporządkowane, kiedy jest wszystko dokładne, kiedy jest wszystko przeegzaminowane, to ten Saturn jest przepiękną rzeczą. Zdawanie egzaminów jest fantastyczną rzeczą. Ale przecież to jest Strzelec przygotowuje Saturna. Dzisiaj jesteśmy w Strzelcu, za chwilę będzie Saturn i będzie ten magiel taki do przodu. To jest właśnie ta dynamika. Czy one się różnią? Diametralnie się różnią. Przecież teraz Strzelec to jest facet w rajstopkach, siedzący na kanapie i udający kogo? Robin Hooda.
Pamiętacie Facetów w rajstopach? No to jest najlepszy film, który jest ośmieszający, ale jak zauważycie na tym filmie, jak wjeżdża ten wóz, tam jest taki reklama składu węglowego. I zobaczcie, z którego roku to jest i gdzie ten skład węglowy. Nie wiem, czy ten skład węgla jeszcze do tej pory istnieje tam, gdzieś tam, jakieś tam okolicach Londynu, czy tam, nie wiem. Ale daję wam, pokazuję, jak to działa. Szczelec jest przede wszystkim myślą bardzo filozoficzną, myślą to, teraz ktoś powie, ale jaką? Filozofią. Czy jongowską? Może być. Czy matematyczną? A dlaczego nie? Jest matematyka jongowska. Można, dlaczego nie skorzystać z Pitagorasa albo jeszcze z jakiegoś innego mędrca z tamtych czasów? Przede wszystkim my, jako my, astrolodzy, bardzo korzystamy z tamtych czasów i z tej astrologii tamtejszej. Bo ona jest dosyć ciekawa, bo oni jednak doszli do czegoś, tylko to jest taka sytuacja, że pamiętajmy jeszcze o jednym, że astrologia współczesna czy jest lepsza? Nie jest lepsza, ciągle jest ta sama. Tylko że niektórzy dochodzą poprzez jakiś system, a inni dochodzą poprzez jakiś inny system. Ale tylu, ile jest astrologów, czy każdy odczyta ten horoskop taki, jak ja odczytuję? Nie każdy, tylko ci, którzy znają się akurat, pracują na tym horoskopie. Czy one są identyczne? One wszystkie efemerydy są identyczne, ale te obrazki, na przykład, czy to słońce z kółeczkiem, czy to słońce będzie taką jakby gwiazdeczką, to jest już uzależnione od grafika, od kogoś, kto tutaj chce pokazać w ten sposób kosmogram. Ja na przykład bardzo nie lubię, ale te współczesne kosmogramy mają kolorowe, to są słoneczko żółte, tam coś tam. Wprowadza to makabryczny chaos. Ja zawsze mam czarno-biały. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wpisujemy aspekty i aspekty są kolorowe. Są tylko zaledwie dwa kolory, tylko niebieski i czerwony. Istnieje jeszcze zielony, ale zielony stosujemy wyłącznie do progresji, dlatego że progresje są innym systemem i jest to taki system, który nic nie ma wspólnego z tranzytem. Czyli tranzyt można wyminąć, można go opuścić. W jaki sposób? Pytanie. Przemieszczając się. Jeżeli polecicie do Stanów Zjednoczonych i ten tranzyt jest tu, to może tak być, że on was tam dorwie, ale może tak być, że już ominiecie. Czy warto mijać tranzyty? To jest problem wszystkich astrologów. Niektórzy powiedzą, że na pewno warto, a inni powiedzą absolutnie nie. Dlatego, że jeżeli wiemy, to jest to straszenie astrologiczne, które ja tam wypowiedziałem, a tutaj ta osoba powiedziała, że nie chciała, że to nie było to, o to chodzi, ale nie zrozumieliśmy się. Ale to straszenie astrologiczne właśnie polega na tym, że jeżeli jest tranzyt i on idzie na mnie, nawet jest bardzo groźny, czy warto go przyjąć? Warto. Dlaczego? Bo on już wtedy kończy się. Jeżeli teraz ten tranzyt przejdzie, ale przypuśćmy w założeniu, najszybciej tak będzie. Kiedy masz 14 lat, masz ten tranzyt. I chronisz to dziecko i ochroniłeś to dziecko przed tym. Tylko że to dziecko
w wieku 60 paru lat będzie miało tranzyt ten straszny. Teraz inna wersja. Kiedy dziecko ma 4 lata, traci rodziców, idzie do domu dziecka. Straszne. Tuła się. Okropne. Kiedy się ma 18 lat, to jest straszna tragedia. Ale już jakoś tak lżej. Kiedy ma się 30 lat, to już prawie, że jest naturalne. Kiedy ma się 60 lat, no to już na pewno jest czas na odejście tych rodziców. Więc popatrzcie, ta śmierć, w zależności od momentu, w którym uderzymy, jest dla tej osoby, znaczy tych rodziców, śmierć jest dla tej osoby straszna. Ale w rzeczywistości im jesteśmy starsi, tym jakby naturalnie do nas to przychodzi. Ostatnio taka mała dziewczynka powiedziała do swojej mamy: mamo, kiedy ty umrzesz? Pytanie niesamowite, straszne, przerażające. Mnie zmroziło po prostu. Po prostu skąd to pytanie? Co się okazało? Dziecko oglądało jakiś program w telewizji, właśnie było śmierci. Ktoś był pochowany po prostu. Był pogrzeb pokazany. I to dziecko normalnie z taką dziecięcą naiwnością zapytało się: czy tworzy aspekt, czy nie tworzy aspekt? Czy akurat w tym momencie ta matka może to zapamiętać i nie umieć sobie wytłumaczyć? Kiedy przyjdzie taki moment, to powie: dziecko było prorokiem, czy kimś takim. To są straszne rzeczy. Także tutaj te tranzyty, a dlaczego mówię o telewizorze i o tym wszystkim? Bo wszystko jest podciągnięte pod tranzyty. Kiedy zapiszecie godzinę danego wydarzenia, naprawdę dobry astrolog powinien odczytać, co tam jest. Ja osobiście prowadzę bardzo dużo spraw, bardzo dziwnych. I te osoby się bardzo dziwią, że ja wiem. I to naprawdę ostatnio rozmawiałem akurat z kolegą, mogę powiedzieć imię, Łukasz. I Łukasz powiedział w ten sposób: Ryszard, ja zaświadczę w każdym momencie, że to jak ty mówisz i się twoje metody stosuje, tą punktualność, to potem już kosmos daje. Bo taka jest prawda, że jeżeli jesteśmy podłączeni pod te ruchy kosmosu, jeżeli nauczymy się tej delikatności takiej przepięknej, to jest bardzo ważne, bo dzisiaj są bliźnięta jeszcze i możemy o tym rozmawiać, jutro już nie będziemy o tym rozmawiać. To wtedy stajemy się jakby całością tego wszystkiego, tego wszechświatu. Ten wszechświat na nas oddziaływuje, a my jak dzieci kosmosu postępujemy zgodnie właśnie z ruchem planet. Wykonujemy dokładnie te ruchy, które kosmos od nas chce. Czy kosmos chce źle? Nigdy kosmos nie chce źle, tylko my przez tą wolną wolę mamy źle. Czy widzicie, żeby zwierzęta miały źle? Nawet teraz, kiedy jest zima, kiedy jest, one są przygotowane. One się przygotowywały latem, one jadły korę, a one teraz jedzą tą zmrożoną korę. Nie muszą, las je wyżywi. Jeżeli zwierzę spotkacie martwe, to po prostu było stare albo chore. Nie ma innej możliwości, albo działał człowiek. I dlatego to zwierzę nie przeżyło. Ale jeżeli jest, to właśnie zwierzęta żyją zgodnie z ruchami planet.
Jeżeli im nie zabraniamy nic, nie tworzymy jakichś nowych egzemplarzy, tylko same funkcjonują, to one od kilkunastu tysięcy lat tak samo żyją. To my stworzyliśmy piekło na ziemi, jako ludzie. I musimy sobie zdawać sprawę, dlatego że te wszystkie eksperymenty, które były na atolu Bikini, chociażby, gdzie był profesor Sołtan, tutaj, gdzie Politechnika jest profesora Sołtana, gdzie straszne rzeczy się odbywały w naszym życiu. I nadal jesteśmy w tym kieracie, w tym układzie, w tym działaniu, co w gruncie rzeczy znamy astrologię właściwie od momentu, kiedy człowiek spojrzał w niebo i pokłonił się słońcu, a potem bił głową, jak widział księżyc. A jak zauważył, że to jest ta razem słońce z księżycem, jeszcze było zaćmienie, to już w ogóle to macie faraona i runięcie tego wielkiego państwa i tego wszystkiego. Czy są to tragedie? Nie, to nie są tragedie. To są przeżycia, które są normalne. Pamiętajmy o tym, że są zaćmienia i od tych zaćmień zależy, czy państwo będzie istnieć, czy nie będzie istnieć. Każdy nów jest zaćmieniem, tylko nie wszystkie są te, które mają wpływ akurat w tym momencie na nas. Ale zaćmienie umysłu w tej chwili to jest powszechna rzecz. I to zaćmienie umysłu i splątanie myśli, które splątanie jest terminem psychologicznym, jest normalną rzeczą, że idziemy nie w tą stronę, w którą byśmy chcieli, podążamy nie w tym kierunku, co mieliśmy wyznaczone. I to jest, i ta wolna wola, która jest nam dana, ale nie w ten sposób, co doprowadziło nas do raju utraconego, tak? I tutaj akurat leży sobie właśnie Teatr Wielki, proszę. I to wszystko właśnie to jest to, co jest dla nas najbardziej takie poza wszystkim. Tak się przygląda, bo akurat grafika jest taka bliska mnie, nawet nie zauważyłem. Jak ktoś widział, a widział jak maluje drzewa, a był taki okres, że namalowałem mnóstwo drzew i te drzewa jak dzieci rysują drzewa, dajcie ołówek dziecku, czy kredki, najlepiej kredki. I najlepiej woskowe, czy jakieś takie. I każcie namalować drzewo. Zobaczcie, jak namalowało to drzewo. Jeżeli namaluje takie cieniutkie drzewko i tam 3 gałązki, to dziecko ma jakieś niedobory psychiczne. Wszystkiego się boi. Jest takie delikatne. I chciałby najbardziej, teraz zależy jakie listki zastosuje. Jeżeli tych listków nie zastosuje, czyli jest uśpione, czeka na coś, co można by było powiedzieć, że zostanie księciem. Ma jakąś nadzieję, że się zmieni jego życie. Kiedy narysuje bardzo szeroki pień na dole, taki wiesz, i pójdzie do góry i tam narysuje takie małe, to znaczy, że ma wpajane bardzo silnie korzenie. I to wszystko jest wytłumaczalne. I to jest dziwne, bo ja malowałem te obrazki jeszcze przed astrologią
Namalowałem ich chyba tak gdzieś około 150. Normalnie kazałem wybrać 3. I z tych 3 opowiadałem o tej osobie. Z kolorystyki, jak i każdy kolor ma swój nastrój. Najbardziej niebezpiecznym nastrojem jest, kiedy dzieci malują na czarno, na ciemno. Kiedy malują na jasno, to bardzo dobrze, bo się rozwijają w bardzo prawidłowych domach. A kiedy malują na czarno, to trzeba sprawdzić, czy tam nie jest przemoc jakaś, tylko teraz też następne. Można zadać tak pytanie dziecku, że właśnie chwyci za czarną kredkę i wtedy będzie chciało rozjaśniać to. Też trzeba siedzieć i przyglądać się. Dlatego w tej chwili już jak psycholodzy czy psychoanalitycy są, to są kamery, żeby można zobaczyć, jak to dziecko pracuje od góry na ten rysunek, żeby zobaczyć fazy jego, kiedy bierze jaką kredkę, kiedy jak, kiedy dotyka, żeby można było to zrobić. I teraz to jest najciekawsze, że ja robiłem takie eksperymenty, już będąc astrologiem. Dzieci, które robiłem, kazałem rodzicom, żeby przynieśli rysunki ich. I najpierw robiłem ten kosmogram, opowiadałem, a potem pokazywałem rodzicom na rysunkach. Te, przypuśćmy, niedobory, które nie umiałem wytłumaczyć z kosmogramu. Łatwiej jest z rysunku. Dużo łatwiej, dobrze powiedziane, ale źle powiedziane. Rodzicom ciężko jest wytłumaczyć te niedobory. Ale kiedy ma się rysunek i pokazuje się, że tata jest taki, a mama jest taka, a brat jest wyższy od taty, to znaczy, że mama jest najważniejsza, brat to jest jego przyjaciel, a tata to w ogóle nie wiadomo, czy w ogóle jest w tym domu, czy nie jest dominowany. Teraz trzeba by się zastanowić, po której stronie, czy po prawej, czy po lewej. Przecież wiadomo, że półkule pracują na przemian. Tak? I teraz czy nie ma wady wzroku dziecko, czy jest praworęczne, czy leworęczne, to wszystko ma duży wpływ. Gdy się posiedzi nad kosmogramem, tak, to się wszystko znajdzie, tylko trzeba godzinami siedzieć i naprawdę dużo czasu poświęcić temu kosmogramowi, ale w rzeczywistości dużo łatwiej jest właśnie przez takie rysunki, przez takie działania poza, które są, co tu ukrywać, jak ci, którzy są ciekawi, to jest mandala jungowska, taka książeczka jest, ja ją mam nawet. I to jest bardzo dobre. No i ja radzę anime przeczytać Carla Gustawa Junga. Radzę jednak coś przeczytać. W ogóle Carl Gustav Jung zajmował się tym, czym się nie zajmował Freud. Ja byłem zafascynowany Freudem. Jeszcze w latach takich właściwie zawsze mnie pociągała jednak psychiatria, ale tak się stało, że nie ukończyłem tej medycyny. Czy żałuję? Nie żałuję, bo tej patologii nie przeszedł. Nie. Trzeba kuć tych pacjentów. Nie, to jest po prostu horror. Nie wiem, ja jestem w tym momencie jestem taki zupełnie jakby z innego świata. No ale cóż, właściwie czy żałuję? Nie żałuję, nie mogę powiedzieć, że żałuję, bo zająłem się sztuką i czymś, co wyzwala człowieka energię i pokazuje jego, robię to, co chcę w tej sztuce. Właśnie tutaj maluję teraz te 4 pory roku, ale nie filmuję tego, dlatego że stwierdziłem, że nie, dlatego że ta technika nakładania tych farb, nikt by
Może jakby tak zrobić kamerę, ale to jest, ja nie mam takiej pracowni, no, bo gdybym miał sztalugi, na przykład 4 sztalugi i 4 aparaty i by było wszystko na sztywno i tak robiły każdą fazę, tak, i wtedy by można było zauważyć, że to jest jakaś animacja tych moich dłoni. To tak samo z tym obrazem, jak się wprowadza najpierw błękity, potem czerwienie, potem jakieś żółcie, potem biele, potem znowuż jakieś czerwienie, potem znowuż jakieś żółcie, potem z tego się tam wyciąga jakieś kolory, no bo na przykład jeżeli czerwień położymy na granat, no to nam wyjdzie czerń, nie potrzebuje czerni, tak? Laserunkowo ja mówię, to nie jest mieszam, tylko nakładam i w ten sposób, no, warto by było spróbować. Także i każdy obraz, jeżeli malujemy go, tworzymy, on tworzy jakąś historię, jakąś to. Ja uwielbiam obrazy, o których można mówić bez końca. Nie są to fotografie, tylko obrazy, które to powiedział no, mój taki bardzo daleki kuzyn, który był profesorem tutaj w Łodzi i właśnie powiedział do mojej mamy, moja mama zawsze mówiła, on tak namalował tutaj jakiś taki pal, bo faktycznie namalowałem taki słup, tylko on był taki jakby ugięty pod wiatrem, taki słup. Nie wiem skąd ja wziąłem ten pomysł. W trawach i on tak trawę się naginał, w tą samą stronę. Nie w inną, tylko razem. Chyba pod wpływem Beksińskiego, tak mi się wydaje, że wtedy byłem na jakiejś wystawie Beksińskiego i wtedy takie dziwne. Potem namalowałem tą matkę Kruaż, którą maluję od czasu do czasu. Siadam i jak mam takie dziwne natchnienie. Ja namalowałem tych matek Kruaż chyba 3 do tej pory. Ja kiedyś to pokazywałem tutaj na YouTubie, gdzieś tam można chyba znaleźć, w którym moim filmiku pokazuję te 3 matki Kruaż. W tej chwili nie czuję tego. Nie wiem, czy bym chciał namalować w tej chwili matkę Kruaż. Namalowałem już te 3. Może przyjdzie czas i powoła mnie znowuż. To jest dziwne, ale tak jest. Tak kiedyś malowałem konie, teraz niedawno zrobiłem takiego konia, właściwie taki tylko zarys konia. Teraz maluję te 4 pory roku, potem to, co wam pokazałem, ten amen, ale ten amen też właściwie to nie jest, no jest to w pewnym sensie, ale to jest taki landschaft, to jest taka etykieta, jak ja to nazywam, to co robił Mucha. Mucha tak malował. Mucha malował na zamówienie, to były plakaty albo etykiety, albo jeszcze tam jakieś rzeczy. No nie były jakieś takie dzieła. My to dzisiaj już nazywamy sztuką, ale to właściwie albo od Bicham, albo od Pollock na przykład. Ja uwielbiam Pollocka, ale czy to jest sztuka? No jest w pewnym sensie sztuką, no ale w gruncie rzeczy to od nich się zaczęła, czy też od impresjonizm, czy on stworzył, no, trzeba by się mocno zastanowić, czy na pewno oni stworzyli, na pewno tak, przez absynt. No co tu ukrywać? Po absyncie widać inne kolory, tak. No, dzisiaj możemy pojechać do Pragi, czy tam gdzieś i kupić sobie prawdziwy absynt, bo jak pojedziemy do Francji, to już tam ten absynt to jest taka tylko zielona farba. No ale taka jest sztuka. A ten czeski naprawdę, albo możemy sobie sami stworzyć jakąś tam piołunówkę, bo to jest to, i namalować przepiękny obraz, jeżeli jesteśmy świadomi. No nie ma gadania i potem zapis. Wypiłem tyle i tyle absentu. I jeszcze absent na przykład będzie w symbolice chemicznej i na przykład alchemicznej. No i co? No i tak też można. I tak robię. Słuchajcie, zostawiam was z tymi marzeniami albo w tym eterycznej astrologii, bo mój wykład właśnie ten o malarstwie był właśnie stworzony w takiej formie właśnie, kiedy mówiłem,
A najważniejsze w tym wszystkim jest, co jest najważniejsze w naszym życiu? Sztuka mięsa. To jest puenta tej mojej wypowiedzi. I wtedy rozpoczęło się to od sztuki mięsa. Także do zobaczenia. Z Bogiem. Trzymajcie się.